Ja jestem, można powiedzieć, w krótkim okresie jestem przeważnie pesymistą, historiozoficznie jestem optymistą, to znaczy, że że to, co się dzieje, jest przejściowym okresem, chociaż to może trwać bardzo długo. W świecie problemy globalizacji, zmiany zasadniczego układu sił, to, że w tej chwili Chiny się pojawiają jako wielkie mocarstwo. Otóż w historii świata nie ma takiej zmiany geopolitycznej bez wojny, prawda? Otóż, czy uda się uniknąć wojny? W Europie prawdopodobnie nie, bardziej by to mogło dotyczyć Azji, prawda? Widzimy, Korea Północna jest przykładem możliwości takiego wybuchu, prawda, który może wykraczać daleko poza Koreą Północną. Innymi słowy, tu jest taka destabilizacja na różnych poziomach współczesnego świata, na poziomie geopolitycznym najszerszym, o czym wspomniałem, na poziomie ekonomicznym i finansowym wielki kryzys to pokazał. Znaczy, że globalizacja w ogóle przyniosła niesamowite pozytywne efekty, zwłaszcza dla biedniejszych narodów. To, że nie ma głodu w Chinach, nie ma głodu w Indii, prawda? Ale równocześnie to prowadziło do degradacji materialnej, ale również statusowej w odległych krajach, na przykład Europy czy w Stanach Zjednoczonych, prawda? Dlatego, że praca uciekała do tych krajów, gdzie niższe są koszty siły roboczej, gdzie niższe są koszty transportu, bowiem surowiec jest na miejscu i tak dalej. A z drugiej strony z tych krajów masowo napływa imigracja, która znów stanowi zagrożenie często na rynku pracy dla tych niższych grup społecznych, również dla ich stylu życia, bowiem ci ludzie osiedlają się oczywiście nie w tych najbogatszych dzielnicach, tylko w tych skromniejszych, prawda, dzielnicach. Innymi słowy, jest tego typu też bunt, który nie musi mieć wcale rasistowskiego podłoża. On może wynikać ze strachu po prostu przed degradacją, prawda? I często w Stanach tak jest. W Stanach na Trumpa głosowała masa ludzi, którzy na Obamę głosowali. W Wielkiej Brytanii za Brexit, za wyjściem z Europy głosowały całe regiony lejburzystowskie przecież, prawda? Innymi słowy, to nie musi się wiązać, a znów niestety te same grupy często inteligencji oskarżały natychmiast o rasizm, prawda, ksenofobię i tak dalej. To są bardziej złożone procesy.